Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy i dzisiaj zapraszam Was na pierwszą część tutorialu na ten oto album. Album powstał z kolekcji Awaking. Ja zużyłam prawie 2 duże bloczki tej kolekcji. Używałam też dziurkaczy brzegowych, tego dużego z EK Tools i mniejszego z Marthy Stewart. Bloczka Always Together małego z Craft O'Clock, tutaj w szczególności tych napisów. Wstążeczka vintage w kolorze zielonym, narożniki na album i to, co też jest nam potrzebne, to papier na okładkę. Papier na okładkę pochodzi ze sklepu Craft O'Clock. Jest to papier laminowany. Ten wzór, który tutaj wykorzystałam, to jest taki delikatny, biały. Podlinkuję go Wam w opisie do filmu. Jest też dostępny w takie dechy, jest też dostępny w groszki. Jako okładki przyda się nam Bermata albo tektura introligatorska. Ja korzystałam z tektury introligatorskiej, grubość 1 mm. No i tak się prezentuje album, który będziemy razem wykonywać. Zapraszam Was bardzo serdecznie na pierwszą część tutorialu. Pracę nad naszym albumem zaczniemy sobie od przygotowania okładki. Ja będę używać do tego celu tektury introligatorskiej. Ona sprawdza się tak samo dobrze jak Bermata, którą możecie kupić w każdym sklepie sklepowym. Będziemy potrzebować 3 kawałków, 2 okładkowych o wymiarach 18 na 20,5 cm. I grzbietu naszego albumu o wymiarach 20,5 na 8,5 cm. Okładkę okleję nowym papierem laminowanym ze sklepu Craft O'Clock. Jestem naprawdę zachwycona tymi okładkami i bardzo fajnie się z nimi pracuje, także Wam polecam. I będę przyklejać na klej. Między moją okładką
okładką, a grzbietem zostawiam odstęp. On jest wielkości około 2-3 mm. Ja zawsze przyklejam to po prostu tak na oko, ale jeżeli robicie to pierwszy raz, warto sobie wziąć kawałek bermaty, skleić ją ze sobą 2 razy i po prostu dorównując do niej wkleić okładkę. Kością do bigowania będę sobie szukać końca mojego papieru, mojej okładki, tektury i będę sobie tutaj dociskać w ten sposób. Przy klejeniu skrzydełek mojej okładki będzie mi po prostu łatwiej. Jak widzicie, ja sobie tutaj zostawiłam margines około 1 cm. Następnie nożyczkami obcinam sobie tutaj rogi. Tak, żeby wszystko ładnie mi się zaginało razem. Przy użyciu taśmy Tesa, to jest ta taka bardzo mocna taśma PET, lub wymiennie możecie stosować też tą czerwoną taśmę. O, tą dokładnie. Będę sobie zaklejać te skrzydełka mojego albumu. Ok, zobaczcie, jak ta taśma po przyklejeniu wygląda. Są takie plamki jakby na niej. Dlatego trzeba ją bardzo mocno docisnąć, tak żeby nabrała koloru jednego przez całość. Dociskamy bardzo mocno kością do bigowania, żeby nam się album po prostu nie rozkleił. Najwygodniej robić to kością. Na tej taśmie Tesa, tej żółtej, nie widać tak bardzo, czy dobrze docisnęliście taśmę, więc na tej czerwonej widać to mocniej. Także jeżeli byście używali tej taśmy Tesa, również pamiętajcie o tym, żeby mocno wszystko dociskać.
I teraz jeszcze na sucho to moje skrzydełko albumu ja sobie kością zagnę, tak żebym miała łatwiej, kiedy już zdejmę osłonkę z taśmy i kiedy będę chciała je przykleić. I ja sobie ściągam taśmę przy pomocy szpikulca. Też można robić to palcami, paznokciami, ale jest po prostu szybciej zrobić to w ten sposób. Szybciej i na pewno bezpieczniej i wygodniej. Także polecam, to jest zakup w cenie gdzieś koło 10 zł, a jest ze mną no, od już chyba 2 lat. Ok. I ja zawsze dokładam odrobinę kleju. Najwięcej tutaj na granicy naszego skrzydełka. Daję też odrobinę kleju tutaj w miejsce mojego zagięcia. Odrobinę tu na rogach. I dodatkowo jeszcze przejeżdżam klejem. I teraz będziemy to wszystko do środka zamykać. Ja się wspomagam znowu kością i zaczynam w ten sposób, że przejeżdżam kilkukrotnie. I przyklejam najpierw na środku, a potem równomiernie na okładkach. Robię to najpierw palcami, a potem kością do biegowania. To bardzo ważne, żeby mocno docisnąć kość do papieru, bo w końcu te skrzydełka zamykają nam razem całą konstrukcję albumu. I poprawiam również tutaj na brzegu. I robię to kilka razy. Dodatkowo delikatnie tą częścią kości, tą gładką, przejeżdżam o tutaj, tak żeby album bez problemu się zginał. I po prostu go zginam. To samo powtórzę na tych 3 skrzydełkach.
Ok, wszystkie skrzydełka przyklejone. Tak się prezentuje oklejona okładka. No zobaczcie, ten papier jest naprawdę super. Ja jako fanka robienia albumów na jednym arkuszu jestem zachwycona po prostu tym papierem i gdzie tylko mogę, tam używam właśnie tych arkuszy, bo są dostępne w 3 wzorach, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Są naprawdę świetne. Ok, teraz jeżeli chodzi o rogi. Tutaj mi wyszedł kawałek. Ja sobie to po prostu ten kawałeczek wytnę nożyczkami. O. Już jest ok. I z tej strony. Jeżeli jesteście już dłużej na moim kanale, to wiecie, że ja zawsze zakładam narożniki na album, więc takimi niuansami się po prostu nie przejmuję. Ale wydaje mi się, że Kasia Scrapcade ma u siebie na kanale fajny filmik, jak zaradzić właśnie tym, żeby nic nigdzie nie odstawało. To jest dosłownie milimetr odstający, ale jeżeli ktoś chce tak super idealnie i nie lubi narożników, to ja postaram się poszukać tego filmu i Wam go podlinkować. Ok, więc tak wygląda okładka. Fajnie byłoby teraz zakryć tą część złączeniem. I do tego będziemy potrzebować papier. I to od Was tak naprawdę zależy, czy wolicie zrobić to z papieru, z bloku technicznego na przykład białego, czy wolicie użyć tutaj papieru skrapowego. Ja robiłam i tak i z tego co zauważyłam, obie wersje są jak najbardziej ok. Tutaj pozwolę sobie użyć białego papieru z bloku technicznego. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak właśnie łączenia w albumie, czy na przykład drukowanie życzeń, ja używam tego bloku technicznego z cyrklem. To jest firma Herlitz i on ma gramaturę 170, jeżeli dobrze pamiętam. I naprawdę świetnie się sprawdza właśnie do łączenia tutaj, w tym przypadku naszego albumu. Co nam będzie potrzebne? To wyciąć sobie prostokąt w tym przypadku, który będzie miał wielkość mniej więcej 20,3 cm, tak żeby został jeszcze kawałek małej kolorowej ramki, a szeroki był tutaj mamy 8,5 cm, plus ja sobie zawsze biorę 3 cm z każdej strony mniej więcej, czyli gdzieś na jakieś 14-15 cm. To już zależy też od Was, czy wolicie mieć większy ten margines, czy mniejszy. Przygotuję sobie najpierw tą część bazy, tak żeby zakryć to łączenie moim wyciętym papierem. I ja zawsze sobie używam do tego celu taśmy montażowej, taśmy PET, bo tak ją najłatwiej zlokalizować. I przyklejam ją sobie w kilku takich newralgicznych punktach, czyli mniej więcej o tutaj, gdzie jest łączenie. Dlatego, że jeżeli tutaj na przykład nie dojdzie nam klej, i w którymś miejscu się nam coś nie doklei, to może się nam pod spodem zrobić takie brzydkie wypukłości, chyba tak to można nazwać, takie nierówności po prostu, więc ja zawsze sobie doklejam tutaj taśmę z dwóch stron.
Ok, tak wygląda okładka w tym momencie. Oczywiście wszystko będziemy w środku oklejać, więc ten biały papier będzie praktycznie niewidoczny. On miał tylko nam połączyć ze sobą tą całość. Jest oczywiście jeszcze mokry od kleju, więc w tym momencie odkładam moją okładkę na bok i przejdziemy sobie do przygotowania stron. To, co będzie nam potrzebne do przygotowania stron w naszym albumie, no to oczywiście papier. Ja korzystam z takiego satynowanego papieru. On ma gramaturę 250 gram. Podlinkuję go Wam gdzieś na dole w opisie do filmu. Ja go kupuję w sklepie, w takiej hurtowni po prostu, więc myślę, że na internecie też jest dostępny. Kiedyś zamawiałam go z Allegro, był dostępny, więc podlinkuję Wam, jakiego dokładnie ja papieru używam. Przyda się też tablica do bigowania. Ja operuję na centymetrach. Mam tablicę w centymetrach, aczkolwiek jest ona błędna, można tak to nazwać, dlatego że te rowki, które tutaj są, nie odpowiadają kompletnie centymetrom. Może Wam to tak bardziej pokażę z bliska. Czyli na przykład, jeżeli tutaj mamy jakąś wartość, to nie odpowiada jej rowek do bigowania. Jeżeli chcę sobie zrobić na przykład, no nie ma 1,5 cm, tak jak widać, nie ma czegoś takiego jak 1,5 cm, bo to już jest 1,6 mniej więcej. Tutaj jest wartość około pół cala, więc ja z tej wartości właśnie korzystam, czyli to jest mój raz, dwa, trzy, czwarty rowek. Jeżeli chodzi o ilość stron w albumie, będziemy mieć 6 stron w albumie, czyli album będzie dość gruby, dość duży i to jest mój rysunek na taki album. Jeżeli chodzi o grzbiet, ma on 8,5 cm. I tak wygląda moja rozpiska, jeżeli chodzi o strony. Tutaj będziemy mieć odstęp pomiędzy pierwszą stroną a okładką 1,2 cm. Tyle to jest mniej więcej, powiedzmy. Mniej więcej 1,2, 1,3, jeżeli chodzi o tą wartość tutaj na tej tablicy DP Craftu. I tutaj jest też odstęp z drugiej strony 1,2 cm od okładki. No i mamy nasze strony rozpisane. Ja zacznę od zbigowania sobie 6 potrzebnych mi stron, czyli biorę sobie moją stronę i przy pomocy kości będę sobie bigować na tym 4. tutaj zagięciu. I robię to 6 razy. Przy pomocy kości do bigowania będę sobie to moje skrzydełko zaginać. Mamy zbigowane 6 stron. Jeżeli chodzi o wielkość naszych stron albumowych, ja zawsze biorę i odejmuję 0,5 cm od wartości mojej okładki, więc jeżeli moja okładka miała 20,5 na 18, to strony będą miały 17,5 na 20 cm. Docinać będę je oczywiście na gilotynie. Tak będzie prezentować się każda moja strona, czyli ma wymiary 17,5 na 20 cm i takich stron potrzebuję 6 sztuk. Po docięciu wszystkich stron
musimy przykleić do skrzydełek taśmę. Ja skrzydełkami nazywam te bigowania naszych stron i będziemy sobie przyklejać tą samą taśmę, którą używaliśmy przy tworzeniu okładki, czyli czerwoną taśmę PET. Ta jest z grubości 6 mm. Tak, to jest 6 mm. Jest też grubsza, 9, też jest bardzo fajna. Jest jeszcze mniejsza, 3. Właśnie niestety jestem na wykończeniu taśm i na pewno muszę uzupełnić zapasy. Ja zamawiam sobie przeważnie te taśmy czerwone PET na Allegro, a tą taśmę Tessa zamawiam sobie w sklepie Craft O'Clock. Nie zmieści mi się tutaj drugi kawałek, więc przykleję go w ten sposób tutaj i mimo, że się będzie trochę pokrywał z tą drugą taśmą, to jest tak zwane klejenie na zakładkę, czyli najpierw będziemy wyciągać spod spodu tą część, później odklejać to i takiego klejenia na zakładkę nauczyłam się na warsztatach i to były warsztaty z Asią Rybą z kanału Co ja narobiłam. Dociskamy tak samo mocno, jak to było przy tworzeniu okładki albumu. Zastanawiam się, czy wolicie, jak więcej do Was mówię, czy jak częściej puszczam Wam muzyczkę. Ale czasami czynności są tak powtarzalne, że nie chcę Was po prostu zanudzać, bo tą czynność musimy sobie powtórzyć na wszystkich 6 naszych stronach. Nasze strony są przygotowane do wklejenia. Ja sobie na razie odłożę je na bok na chwilę i zajmę się jeszcze moją bazą, którą chcę okleić w środku papierem skrapowym. I na środek wybrałam sobie akurat z okładki arkusz, ten taki w serduszka z kolekcji Awaking, piątku 13 i chcę go sobie wkleić w ten sposób tu na środek i żeby był dobrze doklejony z brzegów, użyję sobie do tego celu taśmy. To jest tak zwana taśma włókninowa, taśma błąkowa i ja jej używam w albumach właśnie przy przyklejaniu niektórych stron, żeby mieć pewność, że wszystko mi się idealnie przyklei
i nic nigdzie nie będzie odstawać. Jeżeli chodzi o okładkę, to docięłam sobie już 2 arkusze na okładkę. Wybrałam ten i ten arkusz. I one są odrobinkę mniejsze niż cała moja okładka. Dzisiaj robi się taka mała dookoła ramka. I one mają wymiar 20,2 na 17,7. Czyli po 3 mm wzięłam z każdej strony i te 2 arkusze również przykleję sobie przy użyciu kleju oraz taśmy włókninowej. Tutaj są napisy na tym arkuszu, więc ważne też jest, żeby przykleić go w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Napisy też są na okładce, więc ja sobie zawsze kontroluję, czy w dobrym kierunku przyklejam, bo już mi się zdarzało przykleić w złym.
teraz najważniejsze, czyli wklejenie stron do środka. Mamy nasze strony już przygotowane. Będzie ich aż 6. I tak jak widzieliście na moim niezbyt profesjonalnym rysunku, zrobimy sobie odstęp między stronami, jeżeli chodzi o okładkę, a pierwszą stronę. Do tego celu będzie mi potrzebna linijka. Ja sobie zaznaczam po prostu ołówkiem 1,2 mniej więcej, w ten sposób. I będę to zakrywać, przyklejając moją pierwszą stronę, więc nie przejmuję się, że coś będzie widoczne. Ja album odwracam, o tak, i dociskam go. Mam tam ścianę po prostu, więc on jest w tym momencie dociśnięty do ściany. Może to nie będzie widać, że on jest równo, ale jest równo, on równo w tym momencie do ściany. Telefon jest trochę pod kątem, więc może tego być nie widać. I moja pierwsza strona będzie wklejona w ten sposób tutaj. Czyli odpowiednio z tej i z tej strony zostaje mi margines. Ta pierwsza strona zawsze jest najtrudniejsza. Ściągamy sobie warstwę ochronną, jedną i drugą. I ja zawsze dodaję odrobinę kleju. Taśma jest bardzo mocna i jak już raz przykleimy, to ona nie puści. A jak puści, to będzie bardzo, bardzo ciężko. Więc w ten oto sposób dodaję odrobinę kleju. I pierwsza strona zawsze jest najtrudniejsza, a później już idzie z górki. Wklejam, nie dociskam jeszcze. Sprawdzam, czy wszystko jest ok. I dopiero jak widzę, że jest margines z obu stron, ok, to dociskamy. A to, co jest tutaj widoczne, ja sobie po prostu gumką do mazania wymarzę. Ok, już nic nie widać. I teraz do tej strony będziemy przyklejać obok kolejną stronę.
teraz ostatnia strona jest przyklejana troszkę inaczej niż pozostałe. Tak samo zdejmuję sobie taśmę ochronną z tej strony. Tak samo nakładam sobie odrobinę kleju. Ale będziemy ją wklejać na tą stronę. O, w ten sposób. Wkładam sobie album w miarę równo. Idealnie równo najlepiej. I w odległości kilku, 2-3 mm od bigowania poprzedniej strony wklejamy. O. Samo nie dociskam, sprawdzam, czy jest równe. Dopiero kiedy będzie równe, to dociskam sobie całą stronę. W ten sposób nie będziemy mieć takiego brzydkiego fragmentu kończącego, tylko takie ładne, proste zakończenie albumu. To jest tył, to jest przód i w środku raz, 2, 3, 4, 5, 6 kart, czyli dość duży album. Teraz będzie nas czekać najprzyjemniejsza część, czyli ozdabianie stron w środku. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne części mojego tutorialu. Mam nadzieję, że ten tutorial na to, jak wykonać bazę do albumu się Wam spodobał i że będziecie oglądać kolejne części mojego tutorialu na ten album. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.